Skoro już wiemy, jak może działać głosowanie, jakie różne funkcje to narzędzie może pełnić, czyli może być nie tylko głosowaniem, tak naprawdę klasycznym, ale może również być na przykład jakimś wyborem dla studentów, przypisaniem się do na przykład jakiejś grupy, czy do jakiegoś projektu, czy na przykład do terminu egzaminu, ale również głosowanie może być deklaracją. To widzieliśmy w filmie, jak działa głosowanie. Zobaczmy teraz, jak te głosowania stworzyć. Oczywiście przede wszystkim musimy włączyć tryb edycji w naszym kursie i do odpowiedniego modułu, czyli na przykład do modułu turystyka górska, dodajemy aktywność lub zasób, wybieramy z puli narzędzi głosowanie, wprowadzamy nazwę naszego głosowania, wprowadzamy treść głosowania i wprowadzamy przede wszystkim oczywiście opcje, które studenci będą mieli do wyboru, czyli opcja pierwsza, przynajmniej raz w roku wybieram się na wędrówkę górską i zauważmy, że jest to jedyna opcja, którą koniecznie trzeba wprowadzić, czyli głosowanie musi mieć przynajmniej jedną opcję, chociaż takie klasyczne głosowanie oczywiście będzie miało kilka opcji, no bo studenci muszą mieć jakiś wybór. Wprowadzamy kolejne opcje wyboru dla studentów i najważniejszymi opcjami, które powinniśmy teraz skonfigurować, jest po pierwsze, czy chcemy zezwolić studentom na to, żeby mogli zmienić zdanie, czyli zaktualizować głosowanie. Jeśli już student odda głos na którąś z opcji, to czy może wycofać ten swój głos i oddać go ponownie na inną opcję. Jest też tutaj taka możliwość, że możemy pozwolić studentom zaznaczyć kilka, a nie tylko jedną z tych dostępnych opcji. I mamy też możliwość ograniczania liczby możliwych głosów, natomiast do tej opcji dojdziemy za chwilkę, kiedy będziemy mówili o tym drugim zastosowaniu głosowania. Natomiast tu mamy opcje dotyczące dostępności, czyli od kiedy do kiedy nasze głosowanie będzie studentom udostępnione, od kiedy do kiedy będą mogli oddawać głosy, czyli możemy ustalić daty otwarcia i daty zamknięcia głosowania lub zostawić to głosowanie otwarte bez ograniczeń czasowych. Ważną rzeczą jest zdecydowanie się, czy i ewentualnie kiedy i w jakiej formie będą wyświetlane studentom wyniki. Czyli tutaj właśnie decydujemy, czy studenci mogą zobaczyć wyniki głosowania lub też nie. Jest opcja nie publikuj wyników studentom. Albo możemy pokazać wyniki studentom, ale dopiero po tym, jak dany student udzieli swojej własnej odpowiedzi. Albo możemy pokazać wyniki studentom dopiero po zamknięciu głosowania. Oczywiście, jeśli wybierzemy tę opcję, to musimy zaznaczyć jakąś datę zamknięcia głosowania, żeby po niej, kiedy już studenci nie będą mieli możliwości oddania głosu, żeby mogli zobaczyć wyniki. No i wreszcie możemy zdecydować, że będziemy pokazywać wyniki studentom niezależnie od czasu, czyli będą te wyniki głosowania widzieli nawet przed tym, jak sami oddadzą głos. I jeśli wybierzemy którąś z tych opcji trzech, które pokazują wyniki studentom, niezależnie od tego, czy bez ograniczeń czasowych będziemy te wyniki pokazywać, czy dopiero po udzieleniu odpowiedzi, czy dopiero po zamknięciu głosowania, ale jeśli jedną z tych trzech opcji wybierzemy, to wtedy decydujemy również, czy te wyniki mają być wyświetlane w formie anonimowej, czyli jako słupki pokazujące, ile osób zagłosowało na którą opcję, czy też będą wyświetlane w formie pokazującej, kto jak głosował, czyli z nazwiskami i z tymi awatarami, zdjęciami studentów, którzy oddawali głos na poszczególne opcje. Oczywiście to, jak skonfigurujemy to głosowanie, będzie zależało od tego, jakie chcemy osiągnąć cele za pomocą tego głosowania, prawda? Czyli jeśli chcemy, żeby studenci na przykład przypisali się do jakiejś grupy i chcemy, żeby mieli świadomość, że do danej grupy już się ktoś przypisał, kto już jest przypisany do której grupy, żeby student kolejny
decydujący się na którąś grupę już wiedział, kto w niej wcześniej jest, no to wtedy udostępnimy wyniki studentom nawet przed oddaniem głosu i udostępnimy te wyniki z danymi osobowymi. A jeśli chcemy zebrać informacje na temat opinii studentów i nie chcemy, żeby się wzajemnie sugerowali tym, jakie inni koledzy mają opinie czy koleżanki, to wtedy możemy zaznaczyć, że wyniki będą pokazywane dopiero po udzieleniu odpowiedzi, no i na przykład wyniki będą anonimowe. I to tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o tą podstawową formę głosowania. Zapisujemy i głosowanie jest już dostępne. Nie widzimy tutaj opcji tego głosowania. Takie opcje widzą dopiero studenci, ale jeszcze na jedną rzecz zwróćmy uwagę. Kiedy studenci przeglądają nasze głosowanie, w tej chwili widzimy właśnie widok studenta czy studentki, która przegląda to głosowanie. Kiedy studenci przeglądają to głosowanie, to opcje, które tutaj im przedstawiliśmy do wyboru, mogą być umieszczone albo poziomo, oczywiście jak się nie zmieszczą w jednym wierszu, to wtedy przejdą do drugiego wiersza, albo pionowo. No i najczęściej bardziej czytelną jest ta opcja, czy ten układ pionowy. Zobaczmy, jak to się zmieni. Kiedy jako prowadzący wrócę do edycji tego głosowania i zmienię tryb wyświetlania opcji z poziomego na pionowy, zapiszę zmiany i wrócę teraz do widoku studenta, zobaczmy po odświeżeniu, i w tej chwili te opcje są widoczne jedna pod drugą. Jest to, wydaje mi się, bardziej czytelny układ niż taki układ poziomy. Zobaczyliśmy, jak stworzyć klasyczne głosowanie, gdzie studenci oddają jakiś głos na jedną z opcji, czy dzielą się swoimi preferencjami. Natomiast zobaczmy teraz te dwie specyficzne sytuacje, czyli po pierwsze głosowanie, gdzie chcemy studentom ograniczyć możliwość, ile osób ma prawo oddać głos na daną opcję. W takim typowym głosowaniu, wiadomo, jeśli damy im kilka opcji do wyboru, to może się okazać, że wszyscy zagłosują na jedną z tych opcji, bo wszyscy mają taką, a nie inną preferencję. Natomiast jeśli nasze głosowanie ma polegać na tym, że studenci mają się na przykład przypisywać do jakichś tematów projektów, czy mają się zapisać na jakiś termin egzaminu, no to wtedy będziemy chcieli ograniczyć, żeby konkretna liczba maksymalnie studentów się przypisała do danego projektu, czy do danego terminu egzaminu. I wtedy wystarczy, że w opcjach głosowania włączymy tę opcję ogranicz liczbę możliwych głosów. Kiedy zmienimy tę opcję na tak, to przy każdej opcji wyboru w głosowaniu pojawi się dodatkowo jeszcze opcja ogranicz opcję pierwszą do ilu głosów. Czyli możemy każdą z tych opcji ograniczyć do konkretnej liczby głosów. Zauważmy, że nie musimy tego robić w sposób jednolity. Czyli tutaj akurat w momencie, kiedy mamy głosowanie, gdzie studenci mają zdecydować, jaki projekt chcą realizować i te projekty mają być realizowane w parach, to każdy temat jest do wybrania maksymalnie przez 2 osoby. Ale jeśli przykładowo chcemy, żeby studenci zapisali się na egzamin i egzamin organizujemy w poniedziałek, wtorek lub środę, ale na przykład we wtorek mamy więcej czasu na ten egzamin, mówię o egzaminie ustnym, tak? I powiedzmy, że w poniedziałek i w środę maksymalnie jesteśmy w stanie przyjąć na egzamin 10 osób, a we wtorek 20, to możemy to zróżnicować. Możemy tutaj zapisać, że chcę się zapisać na poniedziałek i tu wprowadzimy 10 osób, wtorek i wprowadzimy 20 osób lub środę i wprowadzimy 10 osób, czyli decydujemy do każdej opcji, ile studentów może się przypisać. I zobaczmy jeszcze krótko trzecią opcję głosowania, tego specyficznego zastosowania narzędzia głosowanie, czyli tak naprawdę deklarację.
Kiedy wejdziemy w edycję ustawień tej deklaracji, no to widzimy, że jest to po prostu normalne głosowanie z tą różnicą, że nie dajemy studentom kilku opcji do wyboru, ale tylko jedną. Potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami udziału w kursie.